Witamy serdecznie po raz kolejny. Witam Cię, Piotrze. Witam, witam. I powracamy do naszego tematu związanego z Chrisem Bledsoe. Oczywiście, jeżeli ktoś pierwszego odcinka nie oglądał, to zachęcamy, żeby wejść i sobie obejrzeć. Troszeczkę zresztą za chwileczkę przypomnimy. No ale moi drodzy, zanim przypomnimy, jeszcze wrzucę tradycyjnie naszą reklamę, bo jak ktoś oglądał nasz kanał, to z pewnością musiał tą reklamę już widzieć. Perfum fantastycznych o takiej ciepłej nucie tytoniu i wanilii. Fantastyczny aromat, wprost coś dla dżentelmenów i przede wszystkim warto się sprzykać, jak oglądacie nasze rozmowy. Zachęcam, żeby wejść na stronę firmy brockshop.pl albo zadzwonić na telefon 570 814 076. Tam, jeśli wejdziecie do nich na stronę, to w zakładce upominki na pewno znajdziecie wiele ciekawych rzeczy, a między innymi tą fantastyczną wodę toaletową. Ale wracamy sobie do tematu związanego z naszym Chrisem. Moi drodzy, a w zasadzie moi drodzy i Ty, Piotrze, mam takie pytanie, jakbyś mógł przypomnieć troszeczkę, kim Bledsoe jest? Kim jest Bledsoe? W kilku słowach. Jest to amerykański kontaktowiec. Jest to człowiek, który utrzymuje, że jest w kontakcie z jakąś dziwną istotą przybywającą z kosmosu, z innego wymiaru, która to przekazuje mu pewne informacje. W przypadku Chrisa Bledsoe, który po serii życiowych porażek doznał obserwacji UFO, a kilka lat po tej obserwacji spotkał się z tą tajemniczą istotą, mamy do czynienia z połączeniem wielu elementów, które występują w klasycznych przypadkach kontaktu z obcymi, ale mamy też bardzo wyraźne elementy, które są obecne chociażby w objawieniach maryjnych, czyli u Chrisa Bledsoe widzimy coś, co spotykaliśmy w klasycznej sprawie Andreasonów, ale widzimy też coś, co było obecne no, może w Fatimie, może w innych objawieniach, gdzie pojawiała się dziwna postać, kobieca postać, która była utożsamiana z Matką Boską. Natomiast w przypadku Chrisa Bledsoe nie mamy takiego stuprocentowego utożsamienia. Przypominam, że Bledsoe jest zielonoświątkowcem z Matką Boską, natomiast mamy odniesienie do no, takiej bardzo szerokiej kategorii bóstw żeńskich, opiekuńczych bóstw matek. Czyli on sobie to tak interpretuje w tym duchu, natomiast osoby zainteresowane tematem UFO widzą w tym no, jakąś formę kamuflażu, jakiejś tajemniczej inteligencji, która temu Bledsoe się właśnie w ten sposób przedstawia i ostrzega ludzkość. Zatem Bledsoe jest z jednej strony takim typowym. Charakterystyczne jest to, co mu się przydarza dla osób, które miały kontakt z obcymi albo zostały przez tych obcych porwane. Myśmy powiedzieli o tym, jak to jego doświadczenie w skrócie wyglądało w poprzednim odcinku. Jak ktoś jest bardzo zainteresowany, przepraszam, jakąś dłuższą narracją na temat Bledsoe, to może wpaść do mnie na kanał, tam jest długi light na ten temat. Chris Bledsoe, dlaczego dzisiaj o nim mówimy? Bo on w 2026 roku będzie postacią, na którą będą zwrócone oczy środowiska ufologicznego w związku z przepowiednią, którą on wygłosił, którą zawarł w swojej książce i która tego roku dotyczy. Chris Bledsoe mówi, że to coś, co idzie, może się wydarzyć na Wielkanoc, ale równie dobrze może się wydarzyć na jesień. A co to będzie, to zaraz powiemy. No właśnie, co to będzie, co to przyjdzie, prawda? Jak w ogóle spływają do niego przepowiednie i co ta, bo ta zagadkowa pani w ogóle, według tych opisów to mi się kojarzy z tą panią z Amsterdamu, to też był niezły wyczyn, o tym u mnie na kanale możecie wziąć i zobaczyć, tam kiedyś z Sylwią na ten temat rozmawialiśmy. Natomiast co ta zagadkowa pani przepowiedziała mu w 2013 roku? Ona mu się pierwszy raz pojawiła w 2012, natomiast w 2013 miał taką charakterystyczną wizję. On w tej wizji był gdzieś na, no nie wiem, na jakiejś pustyni, na czymś takim, jakimś kanionie, no i tam zobaczył tą panią i otrzymał od niej, i tu jest pewien problem, bo w książce mamy to opisane bardzo lapidarnie, że on miał wizję, że coś się wydarzy w roku 2026, że na Wielkanoc, kiedy Sfinks zobaczy przed swoimi oczami, Sfinks Wielki z Gizy, zobaczy Regulusa,
no to wtedy ma dojść do jakichś wielkich wydarzeń. To jest w książce. Potem ta przepowiednia zaczęła się rozchodzić po internecie i mieliśmy inną wersję, o której może zaraz powiemy, że będzie apokalipsa na Wielkanoc, albo że będzie drugie przyjście Jezusa. I on te przepowiednie otrzymuje w taki sposób. On miał też inne. Miał przepowiedzieć chociażby, wiecie, konflikt irańsko-izraelsko-amerykański. Miał też przepowiedzieć jakieś tam kwestie związane z polityką Stanów Zjednoczonych, no ale to wiesz, to już tam nikogo za bardzo nie interesuje, co on przepowiedział. Wszyscy chcą wiedzieć, czy jego przepowiednia na rok 2026 sprawdzi się, albo przynajmniej coś z tego będzie. I tu wiesz, tu się sprawa zagęszcza, dlatego że on też nie mówi za dużo, on tylko sugeruje, że coś się wydarzy. W to jest zamieszany i Sfinks, i jakaś tajemnicza pani, i UFO, i w ogóle wszystko. A jeżeli ktoś bacznie śledzi wydarzenia z tego alternatywnego, nie wiem jak to powiedzieć, alternatywne odkrycia i tak dalej, no to przecież pamięta, co w ubiegłym roku odkryto pod Gizą. Czy odkryto, no, znaleziono albo pomiary pewnych ludzi wskazywały, że tam coś jest. No i w to wszystko nam wkracza Bledsoe, który opowiada te rzeczy i zaczyna mówić już bardzo różne interpretacje tej swojej przepowiedni, bo on jest niesamowicie niekonkretny nagle teraz, jeżeli chodzi o to, co się ma wydarzyć. Wiele osób no, zaczęło się zastanawiać, czy on przypadkiem nie strzelił pewnego babola, mówiąc o tym, że się coś ma w tym roku tam przytrafić na świecie, a teraz się z tego rakiem wycofuje, albo wiesz, zwraca uwagę na inne interpretacje. On mówi, że to nie jest jedyna jego wizja przekazana przez tą panią, bo on miał kilka innych, ale one też są wieloznaczne i też są przez niego różnie interpretowane. Na te interpretacje możemy trafić w internecie i o nich może tam za chwilkę powiemy słów kilka. No właśnie, jak wyglądała w ogóle ta afera, bo wybuchła pewna afera z jego przepowiednią na Wielkanoc, bo Bledsoe sugerował, że Wielkanoc roku 2000, że na Wielkanoc tego roku, czyli w 2026 roku ma dojść do ponownego przyjścia Jezusa, no nie? No i jak on dzisiaj to tłumaczy? Pierwotna wersja tej przepowiedni z książki mówiła, że coś się wydarzy na Wielkanoc. W tle będzie Regulus, będzie Sfinks. I on mówi, że ta przepowiednia gdzieś tam do Pentagonu się dostała, że miał ją słyszeć Obama, no i że zaczęto robić, wiesz, modele różnego rodzaju astronomiczne, no i wyszło im, że rzeczywiście na Wielkanoc ten Regulus się przed Sfinksem pojawi, no ale inni mówią, że się pojawi, ale jeżeli się pojawi, to gdzieś na jesieni być może. No i Bledsoe teraz tutaj się trochę wymiguje. On niedawno napisał na swoim X-ie, że wybiera się do Egiptu na jesień, czyli możliwe, że bardziej optuje za tą jesienną wizją. Ale to było tak, że wiesz, on podaje, że coś się wydarzy. W tamtym roku Bledsoe gości na kanale Shona Ryana, to jest tam taki znany podcaster, no nie wiem, czy on jest bardzo znany, natomiast ma tam sporo lajków, znaczy subów. I oczywiście opowiadają o życiu Bledsoe, no i Bledsoe zagaja o tej przepowiedni. I ten materiał jest zmontowany tak, że Bledsoe mówi wprost, iż na jesień, na Wielkanoc, na wiosnę się coś wydarzy, coś wielkiego, przyjście wielkiego człowieka i rozumiemy to w ten sposób, że powróci Jezus. Potem wybucha afera mówiąca, że ten materiał został zmanipulowany, został tak pocięty, żeby wyszło, iż Bledsoe zapowiada ponowne przyjście Jezusa, no właśnie teraz gdzieś, tak? No i różnie to można oceniać. Niby tamten facet, który tak pociął ten materiał, został zwolniony, Sean Ryan tam chyba się kajał, trochę Bledsoe wycofywał się z tego, że on tego nigdy nie powiedział, że Jezus przyjdzie i że to, co idzie, że to, co się wydarzy, to będzie apokalipsa. Ale apokalipsa w takim znaczeniu jak odsłonięcie, ujawnienie, ma to być ujawnienie pewnej wiedzy i świat już nigdy nie będzie taki sam. To jest jego obecna interpretacja, która mówi jeszcze raz, że w tym roku, może na wiosnę, może na jesień,
w zależności od tego, jak to rozczytamy, dojdzie do jakiegoś ujawnienia czegoś, jakiejś technologii, jakiejś wiedzy, która odmieni naszą cywilizację. I tak czasami jak ciągną tego Bledsoe za język, no to on mówi, że a może to będzie tak, że pojawi się nowe źródło energii, a może to będzie tak, że pojawi się alternatywne paliwo, że będzie wolna energia i tak dalej, jakaś technologia przyszłości. Ujawnione zostanie coś, co zmieni oblicze naszej cywilizacji. Będzie to jakaś wiedza, nie będzie to koniec świata, będzie to wiedza. On nawet odnosi się do tego odkrycia pod Gizą, że może tam coś się ujawni, stamtąd coś wyjdzie. Wiesz, to co on teraz zapowiada jest już bardzo wieloznaczne, bo on już pije, wiesz, jak on w swojej działalności odnosi się do takich postaci jak Matka Boska, czy jak Izyda, czy jak wszystkie boginie matki, tak w swoich przepowiedniach on nie mówi wprost, ale sięga do takich postaci jak chociażby Edgar Cayce. To był słynny śpiący prorok, który też zapowiadał, że znaleziona zostanie słynna komnata zapisków pod Sfinksem, a Bledsoe mówi, że Sfinks, gdy zobaczy Regulusa, oczywiście w cudzysłowiu, dojdzie do apokalipsy. Nie trzeba ludziom dwa razy mówić, sami zobaczą pewne korelacje, pewne związki. Także wiesz, no jest to kontrowersyjne pod wieloma względami. Jak spojrzymy na to ze sceptycznej strony, można uznać, iż Bledsoe zaczął gadać, palnął coś, a teraz próbuje się z tego wszystkiego wycofać. A co się stanie, jeżeli się nic nie stanie? Jeżeli na Wielkanoc i na jesień, nawet jeżeli ta przypowiednia z Regulusem się wypełni, nie zostanie nic ujawnione, to co Bledsoe powie, że to była przenośnia, czy może wydarzyło się coś, czego żeście nie zauważyli? Wydarzyło się coś niewidocznego, ale co będzie miało znaczące konsekwencje w przyszłości. Także wiesz, trudno powiedzieć, no ale on jest w poważnej kropce, nie chcę powiedzieć w tarapatach, bo no będzie mu to wypominane, jeżeli się nic nie wydarzy. I dla niego to będzie naprawdę srogi cios albo gorzka pigułka do przełknięcia, no bo jakby nie było, on żyje z tego, że jest kontrowersyjnym trochę ufoprorokiem. A co się stanie, kiedy, no właśnie, nie stanie się nic? No to będzie musiał wytłumaczyć wszystkim swoim wiernym, wszystkim swoim entuzjastom, dlaczego się pomylił. No to będzie automatycznie oznaczało, że niektórzy nabiorą wobec niego uprzedzeń albo podejrzeń, tak? Innymi słowy, no nieraz już było w ten sposób, że jacyś jasnowidze czy jacyś profeci wskazywali określoną datę, kiedy się coś ma wydarzyć, na przykład 21, na przykład w roku 2012, a potem nic się nie działo. No i to był dla nich jednak potężny cios wizerunkowy. Zobaczymy, jak będzie z Chrisem Bledsoe. No on na razie, wiesz, czeka, może się na świecie coś wydarzy i on potem powie, to było to właśnie, co było zapowiadane. A może jak się nic nie stanie, to powie, no może zostało to przesunięte, przecież nieznane są wyroki boskie. No widzisz, no właśnie akurat Stany Zjednoczone są kolebką mileniaryzmu, no nie? Tam pojawili się świadkowie Jehowy, którzy wieścili koniec świata, tam pojawili się Mormoni, którzy wieścili koniec świata. Zielonoświątkowcy też w tym kierunku szli, także skoro Bledsoe jest, wiesz, z tego kręgu, bym powiedział, to może ma taką potrzebę, nazwijmy to apokaliptyczno-mileniarystyczną, no nie? Która była swego czasu dosyć bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych. No właśnie, ale co z innymi jego przepowiedniami? On ma jeszcze jedną przepowiednię, która jest może mniej znana i też się odnosi do jakiejś jego wizji. On mówi, że widział nad pustynią, bo on ma tę wizję gdzieś tam na pustyni osadzone, widział 6 słońc, a potem te słońca zaszły, wynurzyło się jedno. I gdzieniegdzie możemy natrafić na jego interpretację tego snu, że to słońce potem wybucha, że wstrząsa się woda na świecie, znaczy oceany się tam, wiesz, wstrząsają. Ja nie pamiętam już tego do końca, ale chyba część Pacyfiku wyparowała i ten balans wody się zaburzył, powstała fala, zalała Amerykę i po kompocie jest. W innych miejscach, z tego co pamiętam, no pojawiały się też odniesienia do
rozbłysku wielkiego ze strony Słońca, który unieszkodliwi naszą cywilizację, a przynajmniej zatrzymają w biegu. Także taka przepowiednia też jest. Bledsoe nie za bardzo chce o niej mówić, ale można znaleźć w internecie takie fragmenty, w których o tym opowiada, a przynajmniej opisuje to zdarzenie w takim szerszej wersji, bo on o tym często nie gada, przynajmniej na razie, albo po prostu ta wizja na temat 2026 roku no, przykuwa większość uwagi. No bo jakby nie było, za 2 miesiące w kwietniu możemy oczekiwać czegoś niezwykłego. No właśnie. Czy tak będzie, czy tak nie będzie, moi drodzy, to mi się wydaje, że czas pokaże. Ja cieszę się, pierwsze, że znalazłeś chwileczkę czasu, żeby wpaść tutaj na kanał. Ja zachęcam, żeby zajrzeć również na kanał do Piotra, na UFO Historię. Tam też pojawiają się czasami nasze rozmowy. No i tam zawsze coś się ciekawego dzieje, także myślę, że warto te swoje kręgi poszerzać i zaglądać, grasować od jednego kanału do drugiego, bo w jakimś tam stopniu się uzupełniamy. Dzięki ogromne raz jeszcze za wspólnie spędzony czas. Pozdrawiam. Pozdrawiamy i do następnego razu.